Jesteśmy w Tarnowskich Górach, gdzie Franciszek po powrocie z więzienia podjął decyzję, która na zawsze zmieniła jego życie. Jak młody człowiek pełen zapału i wiary rozpoczął drogę do kapłaństwa? Odkryjmy to razem. Postanowienie powzięte w czasie okupacji, aby zostać księdzem, Franciszek zaczął realizować już od pierwszych dni po powrocie do domu rodzinnego. Zaraz po wyjściu z więzienia oznajmił, że chce wstąpić do seminarium. Jego ojciec i siostry widzieli, że Franciszek przez wieloletnie doświadczenia obozowe i więzienne mocno podupadł na zdrowiu. Dlatego sugerowali mu, żeby przeznaczył pewien czas na leczenie. Chcieli, żeby studia teologiczne podjął dopiero wtedy, gdy powróci do pełni sił i zdrowia. Franciszek jednak nie chciał czekać. Uważał, że nie należy marnować czasu i od razu chciał realizować swoje plany na przyszłość. Zaraz po powrocie do Tarnowskich Gór 6 lipca 1945 roku Franciszek napisał podanie do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego z prośbą o przyjęcie, gdzie opisał swoje dotychczasowe życie, zwłaszcza przeżycia wojenne. Początkowo przełożeni mieli wątpliwości, czy do grona alumnów przyjmować człowieka o tak wątłym zdrowiu. Uważali, że powinien skupić się on na poprawie stanu zdrowia, a nie zajmować się nauką. Jeden z profesorów, który współdecydował wówczas o przyjmowaniu kandydatów, po latach wyznał, że Franciszek miał w sobie coś takiego, że nie mogli mu się oprzeć. Rektor rozmowę z nim podsumował następująco. Co się zrodziło w duszy skazańca w obliczu śmierci, nie wygaśnie. Człowiek poważny. Po tych rozmowach Franciszek został przyjęty do seminarium i spędził w tym budynku kolejne 5 lat swojego życia. Obecnie znajduje się tu Kolegium Śląskie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów Franciszek także leczył się. Wielokrotnie przebywał w sanatoriach, ale nie wpłynęło to w żaden negatywny sposób na jego naukę. Franciszek swój pierwszy rok akademicki rozpoczął już w październiku 1945 roku. W swoim pamiętniku zapisał: Muszę zostać świętym. Biada, jeżeli o tym zapomnę, jeżeli to postanowienie osłabnie we mnie. Kleryk Blachnicki należał do grona najzdolniejszych studentów. Jego podejście do nauki znacznie różniło się od tego z czasów gimnazjum. Wyróżniał się wielką pracowitością i chęcią zdobywania wiedzy. Czas spędzony w seminarium chciał wykorzystać jak najlepiej na poszerzanie wiedzy teologicznej i przygotowanie się do przyszłej posługi duszpasterskiej. Czas seminarium był niezwykłym czasem dla Franciszka Blachnickiego, dlatego że był to już dojrzały mężczyzna. To była inna sytuacja niż w szkole. Franciszek Blachnicki, jeśli spojrzymy na jego świadectwa ze szkoły średniej, możemy powiedzieć, że uczył się średnio. Natomiast mamy zupełnie inną historię w okresie seminarium. Tam jest faktycznie pilnym uczniem, bowiem Franciszek Blachnicki musiał mieć silną motywację, żeby podejmować pewne działania. Kiedy był już alumnem seminarium, faktycznie miał ogromną determinację, aby zdobywać naukę. I te świadectwa z seminarium świadczą o tym, że niezwykle przykładał się do nauki. Ale mamy też bardzo ciekawe niektóre spostrzeżenia Franciszka Blachnickiego. Po latach wspominał, że w seminarium uczono go różnych modlitw. Natomiast sam doszedł do tego, że modlitwa, która najbardziej mu odpowiada, to modlitwa franciszkańska. Od Franciszka Blachnickiego, bowiem uznał i doszedł do tego, że każdy dochodzi do pewnej własnej formy modlitwy, która jest jemu samemu najbliższa. Franciszek po wielu doświadczeniach, które pomimo młodego wieku miał już za sobą, był świadomy tego, jak wielkim skarbem jest wiara. Był przekonany, że naprawdę dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Jeśli uwierzy się w Boży plan i miłość, to wszystko jest się w stanie wytrzymać, wszystko przezwyciężyć. I takie podejście chciał przekazywać innym. Wielu jego kolegów z seminarium obserwowało to, jak modli się i żyje, a niektórzy próbowali nawet go naśladować. Franciszek podczas swoich studiów seminaryjnych aktywnie i czynnie angażował się w życie kleryckie. Jednym z jego zainteresowań było uczestniczenie w kołach, takich jak koło liturgiczne i koło abstynenckie.
Odkrycie to stało się później istotne w jego pracy duszpasterskiej, gdzie kładł duży nacisk na potrzebę tworzenia małych grup formacyjnych. Duchowość liturgiczna zaczęła odgrywać coraz większą rolę w rozwoju wewnętrznym Blachnickiego w okresie studiów seminaryjnych. W swoim dzienniku pisał o duchu liturgii, który powinien kształtować jego życie wewnętrzne. Uważał, że Chrystus wypełnił za nas wszelką sprawiedliwość, szczególnie podczas ofiary krzyżowej, i ten dar złożył w nasze ręce przez liturgię. Podkreślał, że nie powinno mówić się o słuchaniu mszy świętej, lecz o współofiarowaniu, kiedy ofiarujemy się wraz z Chrystusem na ołtarzu. Z kolei o Komunii Świętej mówił, że nie tyle On przyjmuje Chrystusa, co Chrystus przyjmuje Go do siebie i przemienia. Blachnicki pogłębiał w sobie ducha ascezy, dążąc do wyzbycia się wszelkiej niedoskonałości, słabości i ułomności. Pragnął świętości i postanowił nigdy nie rezygnować z wyższego stopnia doskonałości. Pod koniec pobytu w seminarium przeżył ważny przełom duchowy, który nazwał duchowym przewrotem kopernikańskim i drugim nawróceniem albo nawróceniem ufności. Wywołało go doświadczenie własnej bezsilności w życiu wewnętrznym, pomimo wysiłków mających na celu usunięcie wszelkiej niedoskonałości skażonej natury. Kończąc studia